czytać książki, które uczą, na przykład te, które polecam na moim kanale. Jak przez nie przebrnąć? Ja lubię czytać, ale przez takie książki bardzo długo nie mogłam przebrnąć. W tym filmie pokażę Ci, że to jest proste i niczego nie trzeba się uczyć na pamięć. A jeśli nie jesteś miłośnikiem książek ani czytania w ogóle, to tym bardziej będzie to dla Ciebie łatwe. Bo może robisz tak, jak ja kiedyś robiłam. Kupujesz książkę z nadzieją, że jak ją przeczytasz, to będziesz o ileś tam rzeczy do przodu. Więc wracasz do domu po południu albo wieczorem, zjesz coś, chwilę odpoczniesz i zasiadasz na kanapie do czytania. Zaczynasz czytać, próbujesz się skupić. Literki Ci skaczą przed oczami, myśli się kotłują po głowie, aż w końcu zasypiasz z książką na kolanach. Tak właśnie to wyglądało u mnie, ponieważ nikt mi nie powiedział, jak takie książki trzeba czytać. I sądziłam, że te książki po prostu są nie dla mnie. Była to strata czasu i strata pieniędzy. Myślałam, że czytanie to jest po prostu czytanie. Zostaw mi lajka pod filmem, jeśli Ty też tak masz. Otóż dowiedziałam się, że książek, które uczą, nie należy czytać tak jak powieści. Nie czytaj takich książek jak powieść. Powieści mają inne zadanie i jeśli będziesz te książki, które uczą, czytać w taki sposób jak powieść, czyli jakiś dłuższy fragment naraz, to będzie to strata czasu. Nic Ci to nie da. Powieści czyta się podobnie jak ogląda się filmy kinowe, czyli zasiadasz przed telewizorem czy w kinie na jakieś 2 godziny, żeby wejść w klimat i śledzić akcję. Z książkami, które uczą, rób odwrotnie. One są jak serial. Czytaj je powoli i po kolei. PPK. Powoli i po kolei. Takie książki to są poradniki. Jak przeczytasz wszystkie porady naraz, to co Ci w głowie z nich zostanie? Nic albo prawie nic. Dlatego powiem Ci, jak ja to robię i jak to się sprawdza. Czytam naraz jakieś 10 do 30 minut dziennie, nie więcej, to wystarcza. Chodzi o to, żeby treść tego, co przeczytałam, poukładała się w głowie. Gdzieś tam był czas na to, żeby przemyśleć to, czego się dowiedziałam, żeby to się gdzieś tam przetrawiło. To pierwsza moja rada. Czyli czytaj dziennie nie więcej niż 10-20 stron. Właśnie dlatego, żeby ten fragment przeczytany zdążył się poukładać, zdążył się przetrawić, zdążył się przemyśleć. I kolejna rada, czytaj codziennie, jeśli to możliwe, dlatego że wtedy będzie kontynuacja, że to, co przeczytałeś poprzedniego dnia czy poprzednim razem, nie zdążysz tego jeszcze zapomnieć i to, co doczytasz następnego dnia, będzie taką kontynuacją i to Ci się zacznie układać w całość. Czego lepiej nie robić, to co ja odradzam i co się w moim przypadku nie sprawdza. Czytanie, kiedy jestem zmęczona. Czytanie albo kiedy coś zaprząta moją głowę, bo wtedy się nie mogę na tej książce skupić, wszystko mnie rozprasza. Czytam, ale w zasadzie nic mi z tego nie zostaje w głowie, albo nie rozumiem do końca, co tam czytam, więc jest to strata czasu. Co więcej, wieczór może nie być dobrą porą na czytanie takich książek. Trudno się wtedy skupić, a jeszcze trudniej coś zapamiętać. Ja je czytam rano. Polecam, jeżeli jesteś w stanie, masz chwilkę, pół godziny rano, polecam czytać rano, bo wtedy umysł jest świeży, czysty, wypoczęty i wtedy przyswaja szybko, łatwo i potem nawet w drodze do pracy, czy gdziekolwiek się wybierasz w ciągu dnia, to ciągle gdzieś tam pracuje, przetrawia się, osadza w głowie, przynosi lepsze efekty, zdecydowanie w moim przypadku. Jeszcze jedna rzecz się nie sprawdza u bardzo wielu osób, u mnie też nie. Czytanie tego rodzaju książek w formie elektronicznej, bo to są takie książki, do których będziesz wracać, jeżeli akurat jest tam coś, jest tam taka treść, która jest Ci potrzebna do czegoś. Wszystkiego naraz nie zapamiętasz, a jak nawet zapamiętasz, nie wdrożysz, do takich książek się wraca, a do książek w wersji elektronicznej trudno wracać. Przynajmniej mi się to nie udaje. Ja wolę mieć taką książkę w wersji papierowej, gdzie mogę zaznaczyć sobie ołówkiem te fragmenty, które bardziej do mnie przemawiają lub są mi najbardziej potrzebne. Zaznaczam sobie karteczkami. Ale to tak jest u mnie. Być może u Ciebie wersja elektroniczna zadziała, sprawdzi się, także sprawdź to. A teraz naciśnij tu, zasubskrybuj mój kanał i do zobaczenia w następnym filmie.